Cześć, Pirelli Scorpion Rally STR. Zrobiłem na nich 20 000 km, około 20 000 km. Czas na zmianę. A dlaczego zmieniam na inne opony i jak one mi się sprawdziły w moich dwóch motocyklach, no to wszystko opowiem Wam w tym filmie. Zapraszam. Na tych oponach jeżdżę już w sumie trzeci sezon. Pierwszy raz jeździłem na nich na jeszcze poprzednim motocyklu, na Suzuki V-Stromie 650C. I również jak kupiłem Tigera, to również założyłem te Pirelli. Miałem wcześniej tutaj założone oryginalne opony, to były chyba Batlaxy, ale zmieniłem je na te opony. Dlaczego je zmieniłem na te opony? Ja jeżdżę głównie po asfaltach, powiedzmy tak 70 do 30, ale lubię sobie zjeżdżać również poza asfalt, na jakieś szutry. I chciałem takie opony właśnie, żeby nigdy mnie nie ograniczały w jeździe. To znaczy nawet podczas wyjazdów gdzieś na Bałkany czy gdziekolwiek indziej, jak się skończy asfalt, to chciałem mieć opony, które mi pozwalają sobie w miarę bezpiecznie po takich drogach pojeździć. Szukałem długo. Ja zanim coś kupię, to muszę przegrzebać cały internet. Różnych opinii zaciągałem, oglądałem filmy również na YouTubie. I padło na te Pirelli. Jeśli chodzi o głośność tych opon, to powiem Wam tak, jeździłem wcześniej na tych Batlaxach oryginalnych, no to je w ogóle praktycznie nie słychać. Jak założyłem pierwszy raz te i pojechałem się przejechać, no to na początku się troszeczkę przeraziłem, bo je było słychać dużo bardziej niż tamte, wiadoma sprawa. Ale po kilkunastu kilometrach się przyzwyczaiłem i w ogóle mi na przykład to nie przeszkadza. Na przykład na tym Tigerze przy prędkościach autostradowych nie słyszę w ogóle opon, jakiegoś wycia opon czy szumu opon. Słyszę tylko szum wiatru, także mi kompletnie nie przeszkadza. I niektórzy pisali, że są opony dosyć głośne, ale to zależy też dużo od motocykla, bo wiem, że na różnych motocyklach słychać różnie te opony. Mi osobiście kompletnie nie przeszkadza i są głośniejsze niż asfaltowe, wiadoma sprawa, każde tego typu opony będą głośniejsze. Ale spoko. W ogóle jeżeli chodzi o głośność, mi to nie przeszkadza. Druga sprawa, jeśli chodzi o przyczepność na suchym asfalcie, no to powiem Wam tak. Dużo czytałem, dużo oglądałem i wiele osób mówiło, że trzymają bardzo dobrze na asfalcie. Ja Wam powiem, że nie, początku tak sobie myślę, no bo zobaczcie, to jednak jakby nie było, jest kostka i sobie myślę, no przecież kurde, jak to może trzymać na asfalcie? I tak jak mówię, zrobiłem prawie 20 000 km na nich. Powiem Wam, że przenigdy nie zdarzyło mi się, żeby mi te opony gdzieś zerwało przyczepność. Nigdy. Jeździłem z pełnymi kuframi załadowane, na pusto również. Nigdy mi się nie zdarzyło, żeby one mi zerwały przyczepność. Po prostu przyczepność na asfalcie, na suchym asfalcie jest fenomenalna, naprawdę fenomenalna. 2 razy mi się chyba tylko zdarzyło, że mi na chwilę zerwało, ale to raz było na takim łączeniu asfaltu wzdłużnym, łączeniu asfaltu na zakręcie, także to nie miało nic wspólnego z oponami, i drugi raz na łączeniu między mostem a drogą na tych metalowych łączeniach, no to tam mi też na chwilkę zerwało, ale to nie miało nic z tym wspólnego, także naprawdę jeżeli chodzi o suchy asfalt, przyczepność jest niesamowita. Składałem się prawie do zamknięcia opon z kuframi, ze wszystkim. Nigdy nie miałem poczucia, że jakoś czuję się niebezpiecznie, że te opony coś źle reagują. Naprawdę świetne, jeżeli chodzi o suchy asfalt. Jeśli chodzi o deszcz, również nigdy nie miałem jakiejś niebezpiecznej sytuacji. Z tym, że mówię, no ja po deszczu jeżdżę raczej ostrożnie, myślę jak każdy, ale nigdy nie doprowadzam do takiej sytuacji, żeby je wypróbować na mokrym, czy one mi ślizną, czy nie, bo wiadomo, no na mokrym jest bardzo niebezpiecznie, więc mi to się nigdy nie zdarzyło. Także na mokrym również bardzo dobrze trzymają, pod warunkiem, że się jedzie bezpiecznie. No nie wiem jak to określić, nie wiem jak to inaczej porównać. No mi osobiście i na mokrym, i na suchym jeździło się na tych oponach świetnie. 2 słowa o szutrach. Jak ona się zachowuje na takich drogach. No to powiem Wam tak, opona jest, producent nawet podaje 80-20, 70-30, czyli bardziej na asfalt niż na drogi szutrowe. Ale będąc na tecie tutaj na Węgrzech, po którym jeździłem, takie drogi były tam bardzo lightowe, czyli trochę szutru, trochę kamienie, piasek taki delikatny i trawa. No to będąc pierwszy raz na tych drogach,
jeździłem na tych Batlaksach, no to one były dosyć śliskie, trzeba uważać. I później pojechałem już po założeniu tych Pirelli, pojechałem w tą samą drogę. No to powiem Wam, że czułem się bardzo pewnie, tylko że to są drogi takie bardzo lightowe, no nie? Ta opona jest również do takich dróg właśnie bardziej jakichś, wiecie, utwardzonych. To nie jest opona na teren, to nie ma grubej kostki, ale do jazdy na przykład asfaltami jedziecie gdzieś bardzo daleko w Europę i potrzebujecie przejechać jakąś trasę, powiedzmy po żwirze, po szutrze, po trawie, po utwardzonych drogach takich polnych, no to ona się bardzo dobrze zachowuje, świetnie jeździ. I słuchajcie, miałem taką, tam na Węgrzech jeździłem po tym tecie, były takie drogi, że było po prostu pochyło i był piasek i żwir. No to na tamtych Batlaksach nie mogłem z tych kolejn wyjechać, bo mi ślizgało tą oponę. A ta przednia opona ma tutaj taką właśnie, taką tutaj kostkę z boku, no nie? I ona się trochę wgryzała i w ogóle dużo bezpieczniej się na niej czułem i po prostu w ogóle mi nie ślizgało na takich drogach. Także na lekki shooter, na lekki offroad ta opona jest bardzo dobra, naprawdę. I gdyby nie to, że zużycie jest tylnej opony takie szybkie, to ja bym dalej jeździł na tych oponach, ale zmieniam na inne z tego względu, że chcę po prostu wypróbować inne, które będą mi dużo więcej kilometrów wytrzymywały, bo planuję w przyszłości jakiś dłuższy wyjazd i chciałbym założyć opony, na których będę mógł jechać w daleką trasę, nie myśląc o zmianie tych opon. No bo na tej tylnej 6-8 tysięcy opona już jest do wyrzucenia, no i musiałbym na trasie po prostu zmieniać na inne. Także no wiadomo, coś za coś, ona bardzo dobrze trzyma na asfalcie, no ale przez to jest miększa, no i ale niestety zużywa się szybciej, także niestety tak to jest. Ja mam w tym Tigerze 21 cali z przodu, 90 na 90 na 21. Z tyłu mam 17, 150 na 70 na 17. Tak wygląda opona z tyłu. Ona już jest, końcówka już jest do wymiany. Także ja już zakupiłem inne opony, zaraz Wam powiem jakie. I te opony są już do wymiany. I dlaczego zmieniam? Właśnie, między innymi dlatego, że po pierwsze chciałem wypróbować coś innego. Chciałem przetestować jakieś inne opony. Po drugie, już są zużyte, więc nadają się do wymiany. Ale główny powód jest taki, że niestety ta tylna opona szybko się zużywa. Przynajmniej na tym motocyklu i na mój styl jazdy. Bo to zależy, jak jeździcie, jakim motocyklem, czy odkręcacie manety, czy nie. Można jeżdżąc delikatnie oponę oszczędzić. Ale słuchajcie, ta tylna opona, którą tu widzicie, no to niestety w moim przypadku, na moim motocyklu, moim stylem jazdy 6-8 tysięcy i opona jest do wymiany. Tą tylną oponę zmieniałem 2 razy i przednią tylko raz, czyli na jedną wymianę przedniej opony 2 razy tylna się zużywa. Niestety, zaraz Wam tu pokażę, przednia opona już jest, jeszcze by może bieżnik był ok, ale jest wyząbkowana. Nie wiem, czy to będzie widać we filmie, ale strasznie już wyząbkowana jest. No i opona się nadaje do wymiany. Na co zmieniam? Zastanawiałem się też długo, na co wybrać. Szukam już opony bardziej 50 na 50, czyli z długim przebiegiem i również bardziej w offroad. I zdecydowałem po wielu tygodniach zastanawiania się, oglądania różnych filmów i czytania opinii, zdecydowałem się na Mitasy E07 Plus. Boję się trochę, jak one się będą zachowywać właśnie na mokrym asfalcie, bo różnie o tym piszą. Zobaczymy, przetestuję je, może na koniec sezonu coś nagram na ten temat. Także idę na razie w Mitasy, a jeżeli chodzi o te opony, to powiem Wam tak, jeżeli ktoś się boi takich opon, bo na przykład uważa, że będzie zła przyczepność na asfalcie, to naprawdę nie ma się czego bać, bo trzymają świetnie. W lekki shooter, w lekki offroad, super sprawa. Dodam jeszcze, że na przykład w błocie, na mokrej trawie, no to niestety one nie będą trzymać dobrze, no bo zobaczcie, ta tylna opona tu jest płaska, no i po prostu to zaraz się zapycha i nie ma tej dobrej przyczepności na trawie, na jakimś błocie, ale na utwardzonych
na utwardzonych nawierzchniach trzyma bardzo dobrze. Także te opony są takie 80/20, tak jak producent podaje, 80 asfalt, 20 lekki offroad i zgodzę się z tym w 100%. Jeżeli ktoś tak jeździ, naprawdę nie bójcie się, bo na asfalcie trzymają świetnie, możecie po winklach ciąć z manetą odkręconą na full i nie ma się czego obawiać. No dobra, jeżeli macie jakieś pytania, no to piszcie tam w komentarzach, mam nadzieję, że nic nie zapomniałem. A jak założę tamte opony, te Mitasy, no to pod koniec sezonu może coś nagram, bo sam jestem ciekaw, czy w ogóle dobrego wyboru dokonałem. Na razie trzymajcie się, cześć. Dotrwałeś do końca, no to po co się tak szybko rozstawać? Zobacz na jakiś film, który jest wyświetlany obok, zasubskrybuj kanał. Po co masz mnie potem szukać po całym YouTubie jak zaginione skarpetki?